Moje drogie Panie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest taki sam dzień jak każdy inny. Jest pochmurno, jest ciemno, jest szaro, ale jest jedna wielka różnica. Dzisiaj mamy imprezę świąteczną, korporacyjną, więc przygotuję się dzisiaj do nich. Chcę zrobić to razem z Wami, zrobić swój makijaż i też pokazać Wam swoją stylizację. No a przy makijażu porozmawiamy z Wami o czymś ciekawym, jak zawsze, dlatego zapraszam do oglądania tego wideo. Ja się nazywam Violeta Tymul. Na tym kanale mówię o elegancji, o stylu i o kobiecości. I od razu Wam powiem, że ja już mam nałożony podkład, taką pierwszą warstwę. Nałożyłam najpierw krem, później taki właśnie pore filler. Bardzo mi się podoba ten produkt, już się kończy, muszę kupić nowy. Czyli taka baza, tak? Przed tym jak nakładam podkład i też korzystam z takiego pędzelka tutaj, aby ten podkład tak pięknie by mi się po całej twarzy rozłożył. Dlatego chyba zrobię jeszcze jedną warstwę, ponieważ 2 dni przedtem, coś mi tutaj wyskoczyło właśnie tutaj na podbródku, i tutaj troszeczkę jest takiego zaczerwienienia. Myślałam, że będę miała czerwone usta, jednak nie będę miała czerwonych ust. Wiecie, zrobię chyba taki ciemniejszy nude, ponieważ jeśli mam tutaj zaczerwienienia na twarzy, wybierając czerwoną szminkę, tylko będą one bardziej widoczne, będą bardziej się rzucały w oczy, a nie chcę przez cały czas, wiecie, biegać do łazienki i pilnować, co tutaj za sytuacja, czy nie są one bardzo zbyt widoczne, wiecie, żeby to przypudrować każde, nie wiem, pół godziny, to trzeba byłoby, żeby to idealnie tak jakoś schować. Dlatego jednak chyba zrezygnuję z tego czerwonego, jeszcze może będę miała okazję jakiegoś innego razu tutaj w świątecznym okresie mieć czerwone usta. Myślę, że jeszcze zrobię jedną warstwę tego podkładu, aby po prostu tak się dobrze wszystko trzymało przez cały wieczór, ponieważ to jest ważne. Wtedy po prostu można się skoncentrować już na samej imprezie, na rozmawianiu z ludźmi, zamiast tego, żeby cały czas nie myśleć, czy dobrze wyglądam, czy coś mi się tam nie popsuło i w makijażu, i w sukience. Powiem Wam, że wczoraj tylko zaczęłam sprawdzać, czy mam rajstopy przygotowane, czy wszystko mam zrobione na tą imprezę. Powiem Wam, że nie jest to mądre podejście, chyba trzeba było tydzień przed sprawdzić, jak tam się wszystko ma. Powiem Wam, że sukienkę wybrałam taką starą, którą też wiedziałam, nie jest ona taka stara, ale nie kupowałam niczego nowego. Wybrałam coś ze swojej garderoby, pokazywałam Wam też ją w stylizacjach, w jesiennych chyba stylizacjach ze sweterkiem, więc zobaczycie jeszcze tą stylizację, jaką będę miała. Później Wam już to wszystko pokażę, ale wzięłam taką czarną sukienkę na szelkach, która będzie dobrze tutaj nam pasowała i na imprezę tę, i też sezonowo, bo ona jest taka troszkę grubsza, chociaż na szelkach, ale myślę, że dobrze się sprawdzi. I też myślę, że w tańcu ona też będzie dobrze wyglądała, ponieważ takie troszkę te frędzle się ruszają, więc będzie sprawiała fajne wrażenie takiej, wiecie, dodatkowej, pięknej kobiecości. Ja używam tutaj pod oczy taki concealer, który jest jaśniejszy niż mój podkład. Taki mi się bardzo podoba teraz od L'Oreal. Ja kupiłam i zobaczcie, mój numer jest właśnie tutaj Porcelain. Tak, zaraz Wam powiem, Rose Porcelain. Tak, to jest dla zimnego odcienia skóry, podczas gdy używam tutaj podkładu też od L'Oreal True Match i to jest mój numer, to jest 3N. Ja też pokazywałam wcześniej w innych już wideo, więc jeśli może widzieliście. Powiem Wam, że kupiłam też i wypróbowałam podkład taki dla zimnego odcieniu skóry, też od L'Oreal i tutaj jest to 2R, jakoś tak dziwnie, to jest 2R, 2C i nie bardzo mi się na razie podoba. Myślę, że ten neutralny jest jednak dla mnie lepszy, ale ten jak rozświetlacz używam, to właśnie w tym zimnym odcieniu jest dobrze, ponieważ jednak ja mam taką twarz jednak bardziej zimną, mam kolorystykę zimną, ale jakoś z podkładem taka mieszanka mi się najbardziej tutaj podoba i odpowiada coś pomiędzy neutralnym i zimnym. Nie takim, że całkowicie zimny. Myślę, że teraz jest mniej więcej jakaś tutaj sytuacja. Może jeszcze dodam takiego pudru, żeby to tak fajnie wszystko utrzymać, tak? Ten swój makijaż. Pokażę Wam też, co to jest za puder. Właśnie taki. Ja go też używam, gdy nagrywam wideo. Bardzo fajnie on mi pomaga, aby nic takiego nie błyszczało, żeby żadnych jakichś takich momentów, wiecie, takiego błyszczącego tutaj lba, albo takiego może, gdy ta skóra trochę ma takie tendencje do tłuszczenia się, to bardzo to fajnie to maskuje, matuje. I też lepiej utrzymuje ten makijaż i ja zauważyłam, że też pod oczami wtedy nie mam takich tutaj siniaków, więc takich, wiecie, siniaków, nie siniaków, ale takich
jakiegoś takiego, wiecie, błękitnego, czegoś ciemnego, szarego, no troszkę lepiej to wygląda. Więc lubię z tego korzystać, produktu. I myślę, że na wieczór to jak najbardziej, na jakąś imprezę, na okazję jest dobrze, gdy ten makijaż, no, ten podkład, tak, ta skóra jest tak, wiecie, mocniej zrobiona niż na co dzień. Nie ma co się obawiać, że przedobrzymy. Najważniejsze to jest dobrze zblendować, żeby to tak, wiecie, fajnie by się łączyło, żeby nie było tutaj takich granic, nie? Bo nie ma nic gorszego niż malujemy podkład do tego miejsca i później widoczna jest różnica naszej skóry, nie? Więc ja zawsze bardzo na to zwracam uwagę, żeby tak dobrze to wszystko rozblendować, tak? Jak będę miała dekolt, to też tutaj troszkę tego dodać, no i to wtedy tak fajnie łączy się w jedną całość, tak wygląda, że taki mam kolor skóry, no. Chociaż naprawdę tak, to nie mam takiego dobrego. No ale coś tam. Więc dziewczyny, wracając do rozmowy o tych moich przygotowaniach, wczoraj otworzyłam szufladkę z rajstopami i zrozumiałam, że moje rajstopy 8Den, o których też jeszcze będę opowiadała Wam w innych wideo, jak bardzo ważne jest, żeby na imprezę założyć rajstopy 8Den. No i teraz, jako że będę miała czarną sukienkę, będę miała czarne szpileczki, to dlatego też rajstopy powinny być czarne. No oczywiście można byłoby i beżowe założyć, ale wolę czarne jednak na dzisiejszą okazję. No i moje rajstopy czarne Den są nieprzystosowane do noszenia, bo je troszkę porwałam chyba. Miałam za długie paznokcie na stopach, no i troszkę one tam się porwały, więc nie mogę tego założyć, bo są dziurawe. I nie kupiłam nowych, nie wiem dlaczegoś tak odłożyłam to i zapomniałam o tym. To latem jeszcze to tak się stało, tak się wydarzyło, mi się wydaje, z tego co pamiętam. No i wiecie, i zrozumiałam sobie, okej, dobrze, że mam dużo innych rajstop, ale są one już troszkę grubsze, więc znalazłam takie fajne, które mi się też bardzo podobają, 20Den i one mają taką właśnie czarną linię z tyłu. Myślę, że będzie wyglądała też dobrze, tak wiecie, elegancko i seksownie, więc jak najbardziej na jakieś takie, wiecie, wyjście na jakąś imprezę. Jako że ja będę miała sukienkę w długości midi, więc myślę, że to będzie w sam raz dobrze. Gdybym miała mini, to bym chyba tak nie założyła do pracy, na taką, no w sensie nie do pracy, ale na imprezę z osobami z pracy, ponieważ uważałabym, że to jest no, zbyt seksowne, ale to już zależy od osoby, tak, jak komu się podoba. Ja jednak no, czegoś takiego, wiecie, balansu poszukuję, coś pomiędzy, nie? Żeby to wyglądało jeszcze takie stosowne, tak, żeby nie za bardzo też zwracać na siebie uwagę. I chcę Wam tutaj tylko powiedzieć, że jeszcze to, co zmieniłam teraz w swoim makijażu, to, że teraz dodaję też tutaj na te miejsca, na policzka róż, ponieważ wtedy uważam, że wyglądam po prostu lepiej, jestem taka bardziej rozjaśniona, taka bardziej zdrowo to wygląda, wtedy cera jest taka, no właśnie, promienieje zdrowiem, więc teraz też to zrobię. A dziewczyny też napiszcie mi, jak u Was jest z takimi imprezami, z takim wyjściem, no może czy to do teatru, czy to na jakieś wyjście bardziej, gdy się po prostu musicie wystroić, przygotować, nie? Przygotować piękne jakieś ubranie, no po prostu, że to są takie bardziej uroczyste i rzadko się powtarzające, tak? Imprezy, takie wyjścia. Więc dajcie mi znać, jak Wy się przygotowujecie, czy się denerwujecie przed takimi wyjściami. Powiem Wam, że jeszcze wcześniej ja się też zawsze tak denerwowałam i myślałam zbyt dużo. No teraz, jako że bardzo dużo się zajmuję swoją garderobą i tymi rzeczami i dopasowaniem, więc mniej więcej już mam wszystko przygotowane, tylko warto wyciągnąć, no i warto mi też zrobić porządek z moimi rajstopami, bo ja naprawdę nie mam porządku w tej sekcji. Mam niektóre rzeczy naprawdę tam poprzerzucane niedobrze, więc już wiem punkt minusowy, tak, punkt ujemny, to nad czym muszę popracować w następnym roku, bo można też teraz cele, właśnie jest chyba taki okres, gdy wszyscy myślą o tym, co zrobię lepiej w następnym roku, więc ja już mam jeden punkt, że właśnie te rajstopy chciałabym uporządkować. No a resztę jeszcze tak naprawdę zobaczymy, bo jeszcze nie dostawałam ani sukienki, ani tego sweterka, który wybrałam, ale myślę, że jako, że nie zakładałam ich już przez dłuższy czas, więc myślę, że są one w dobrym stanie. No i bardzo ważne, tak naprawdę na każdą imprezę, ja myślę, że dla mnie to jest coś, co daje mi takiego spokoju wewnętrznego, wiedzieć, że mam plan B albo plan C nawet, co dotyczy ubrania. Więc jeśli z tą sukienką i z tą stylizacją mi się coś nie uda, coś się nie powiedzie, no to ja zawsze mam jakąś inną, mogę założyć, albo jeszcze jakąś inną. Może nie jest to mój pierwszy wybór, ale i tak wiem, że będę w tym dobrze wyglądać. Więc naprawdę myślę, że to jest bardzo ważne. Kolejny bardzo ważny aspekt naszych przygotowań to oczywiście jest makijaż. I powiem Wam tak naprawdę, dziewczyny, że ja nie robię nic takiego innego, takiego bardzo innego, niż ten makijaż, który preferuję zawsze. Po prostu, tak jak już Wam mówiłam, może nałożę dodatkową warstwę tego podkladu, tak, żeby po prostu to się lepiej trzymało, żeby ta skóra wyglądała taka naprawdę
no piękna, tak? I szczególnie na zdjęciach i może w ciemności, bo jak to światło się zmienia, to troszkę może to różnie być. Więc pod tym względem naprawdę nie robię nic innego. Tyle, że może po prostu rozświetlacza więcej i tutaj i pod oczy i teraz takie drobinki tutaj mam świecące się. Może troszkę więcej tego, ale tak nie za bardzo, żeby nie przedobrzyć też, tak? I to na tym właśnie się kończy, żeby nie próbować zrobić czegoś innego, wow, czego nigdy może nie próbowałam, tak? Jeśli nie mam wprawy robić kreskę, to wtedy nie próbuję tego zrobić na imprezę, przed imprezą, tak? Bo w największym prawdopodobieństwie to się nie uda. Trzeba po prostu robić to, może nawet codziennie, tak? Albo od czasu do czasu, aby po prostu to stało się moim dobrym nawykiem, żeby potem to zrobić z pewnością. Bo zawsze, wiecie, ostatnie takie momenty, ostatnie chwile przygotowania, jest taka trema, tak? No może nie to, że bardzo trema, ale może czasami jesteśmy w pośpiechu, musimy być na czas, tak? Więc wtedy po prostu wszystko jest nam robić trudniej. Jest dodatkowa taka aura, tak? I dodatkowe jakieś takie napięcie i taki stres, który wpływa na to, że możemy nieidealnie to wszystko robić. Więc jeśli próbujemy coś zrobić po raz pierwszy, lepiej nie próbujmy. Tak jak się mówi na przykład, że przed jakąś ważną imprezą, przed ważnym wydarzeniem, najlepiej nie iść i nie zmieniać uczesania. Lepiej nie farbować włosów. Chodzi tutaj o to, jeśli robicie coś innego niż zawsze. Jeśli na przykład ja wiem, że ja zawsze ścinam włosy w ten sposób, albo farbuję włosy w ten sposób, to wtedy można, tak? Ale jeśli myślę, że zrobię coś innego, żeby wyglądać lepiej, lepiej nie próbować, bo jest duże prawdopodobieństwo, że będzie to wyglądać źle, tak? Jest oczywiście prawdopodobieństwo, że będzie wyglądać dobrze, ale lepiej nie ryzykować, bo później, już jak będzie to wydarzenie i nam się coś nie uda, czy uczesanie będzie źle zrobione, tak? Czy ten kolor włosów nie będzie idealny, czy coś jeszcze zrobimy nie tak, to wtedy po prostu nie będziemy czuć się wystarczająco pewni. A ja uważam, że jednak ważne jest przemyśleć swoją stylizację przed, ponieważ to da nam pewność siebie podczas tej imprezy, tak? Ważne jest zrobić dobry makijaż, umiejętny, albo same robimy, albo po prostu już można, jeśli jakaś może większa okazja, czy to wesele, czy to jakieś chrzciny, tak, takie wiecie, większe przyjęcie w gronie rodzinnym szczególnie, to może można nawet i wynająć, tak, żeby ktoś zrobił ten makijaż, tak, ale ktoś dobry. Myślę, że też czasami tak jest, że ta osoba profesjonalista przyjeżdża, robi ten makijaż i nie wygląda on dobrze, więc naprawdę fajnie jest, gdy już wiecie, mamy wypróbowaną osobę, już wiemy, co nam pasuje, więc warto jest też próbować i szukać samemu. Ja tak naprawdę mam takie nastawienie, bo z mego osobistego doświadczenia ja często tak mam, że na przykład wystylizować moje włosy, teraz mam dobrego fryzjera, ale powiem Wam, że wcześniej żaden fryzjer nie mógł pięknie mi ułożyć włosów. Ja robiłam zawsze to sama najlepiej, bo po prostu, wiecie, jesteśmy przyzwyczajone do siebie i fajnie jest, gdy szukamy po prostu tych takich najlepszych dla siebie rozwiązań. I wtedy, oczywiście my wiemy najlepiej, bo każda osoba jest inna, każda z nas jest indywidualna, dla każdej z nas pasuje coś innego. Warto jest właśnie dowiedzieć się, co pasuje dla mnie najlepiej i właśnie na te imprezy wykorzystywać te rzeczy, pokazać nasze piękne atuty, które dała nam natura, tak? Właśnie o to chodzi, dziewczyny. I wtedy przez to być pewną siebie. Jeśli chodzi także o pewność siebie podczas imprezy i w ogóle podczas, może nawet i nie tylko imprez, tak? Ale w ogóle przy jakichś wyjściach, czy nawet w pracy. Dajcie mi też znać, czy taki temat Was interesuje, więcej o pewności siebie, o tym, jak po prostu czuć się dobrze i też dobrze się poprawnie zachowywać, tak? Też zachowywać się i z pewnością siebie i po prostu z taką lekkością, tak? Bo po prostu ta pewność siebie polega nie na tym, aby być arogancką i asertywną, jak teraz to jest takie bardzo modne sformułowanie, a chodzi o to, aby tak lekko się zachowywać, tak, żeby wiedzieć, żeby to było płynne, żebyśmy się czuli dobrze, ruszali dobrze, żebyśmy ruszali łagodnie, tak, i tak płynnie, nie? W sensie, powtarzam słowo to płynnie, ale chodzi mi o to, żeby się czuć dobrze w przestrzeni, tak, bo bardzo często, gdy jesteśmy skrępowane, to tak wiecie, nawet ściskamy tutaj te nasze ręce, ramiona i stoimy i boimy się poruszyć, a właśnie chodzi o to, żeby czuć, że ja mam opanowanie, tak, nad tą przestrzenią, która mnie otacza. Właśnie o to bardzo ważne jest wypracować w sobie i to zaczyna się od nas wewnątrz, od tego, jak my właśnie postrzegamy siebie w przestrzeni, postrzegamy siebie w ogóle na tym świecie, więc warto nad tym pracować, ponieważ po prostu to zmieni nasze nastawienie nie tylko do świata, to też ułatwi nam życie. Wiecie, ja uważam, że szczególnie takie momenty się po prostu przejawiają, gdy są jakieś imprezy, ważniejsze wydarzenia, wtedy po prostu
no bardziej, może podchodzimy do tego bardziej odpowiedzialnie. Ważne nam jest zrobić to dobre wrażenie. I właśnie te takie minusy, tak, i te momenty, nad którymi warto popracować w swoim życiu, naprawdę się przejawiają wtedy. Chcę też zwrócić Waszą uwagę tutaj do makijażu, że tak poprawiam sobie te oczy i tak to do góry właśnie prowadzę i nawet tak palcami troszkę te cienie blenduję tutaj i też tak, żeby wiecie, wszystko szło do góry, bo jak coś będzie spadało do dołu, to nasza twarz też będzie wyglądała starsza, bardziej taka ponura, a fajnie, gdy wszystko ciągniemy do góry, tak, że to pięknie tak jest podciągnięty nasz owal, nasza twarz, tak, wszystko jest pięknie naciągnięte w górę. To, co zrobię inaczej niż zawsze, to tylko dodam taki jeden tutaj cień na powieki, który mam tutaj w takiej paletce od Dior. Zobaczcie, taki właśnie on, zamknęło mi się. Zobaczcie, taki właśnie tutaj, on jest taki złoty i ma takie troszkę drobinki nieduże. Może zaraz Wam nabiorę na palec, bo będę też palcem to nanosić, to Wam pokażę. No mam nadzieję, że coś tutaj jest widocznego. I to jest jedyna rzecz, którą dodam, żeby tak po prostu, no już na gotowe, tak? Już zrobiłam tutaj cienie i tylko tak to dodaję. Po prostu, żeby dodać takiej uroczystości. Myślę, że to taki fajny naprawdę zabieg, żeby dodawać coś troszeczkę błyszczącego może w naszym makijażu na takie świąteczne momenty, ale nie za dużo, tak? Żeby po prostu no, nie wyglądać, żebyśmy nie błyszczały bardziej niż choinka. Tak sobie tutaj żartuję, ale naprawdę, żebyśmy byli tak, wiecie, w granicach, nie przedobrzyć, to jest bardzo ważne. Na tym właśnie polega elegancja, aby po prostu, no, tak wiecie, zgustownie dodać czegoś, tak, jakiejś dekoracji, jakiegoś upiększenia, ale nie przedobrzyć, bo za dużo to niedobrze, za mało też jakoś nudnawo, tak? Więc żeby te właśnie granice dobrze wyczuć, jak właśnie być tą piękną kobietą, jak być elegancką, jak właśnie dodawać różne ciekawe elementy. No, zawsze mówię o tym w każdych swoich wideo, dlatego oglądajcie, bo powiem Wam, że tak naprawdę no po prostu potrzebna jest praktyka, potrzebny jest nawyk, potrzeba obserwować i też porównywać, patrzeć, czy dla mnie to pasuje, czy dla mnie to się podoba, tak? I w praktyce z czasem wypracować właśnie swoje podejście. I teraz sobie będę malowała brwi i powiem Wam, dziewczyny, z tą jeszcze pewnością siebie i w ogóle może nie tyle z pewnością siebie, ale z tym, żeby po prostu tak fajnie się zachowywać na takich imprezach, na takich bardziej uroczystych wyjściach, to warto jest też być po prostu spokojną. I żeby być spokojną, to jeśli stresujemy się tak przed czymś, to jest ważne skoncentrować się też nad swoim oddechem. Po prostu zwrócić uwagę, czy nie oddychamy zbyt płytko, tak, że tylko oddychamy tutaj naszą klatką piersiową i bardzo szybko. Tak, no właśnie, mam nadzieję, że to było słychać, tak, że bardzo szybko robimy wdech i bardzo szybko robimy wydech. To wszystko jest takie płytkie. To warto na to zwrócić uwagę, żeby czegoś takiego nie było, bo naprawdę ważne jest zrobić głęboki wdech, i najlepiej nawet tak do brzucha, tak? Kto umie ten takie oddychanie, po prostu tak się ona też przeponą nazywa to oddychanie, tak? To właśnie jak najlepiej byłoby coś takiego praktykować, zrobić głęboki wdech, a najważniejsze w tym wszystkim jest głęboki, powolny wydech. Nawet jeśli możecie to doliczyć do 8, ale tak powoli liczymy, tak 1, 2, 3, 4, 5 i wydychamy. I jeśli zrobicie tak przynajmniej 3 razy, tak, naprawdę, na takie 3 głębokie oddechy, to każdego starczy czasu, przed każdym wydarzeniem, to zobaczycie, że tak rozluźnicie się, po prostu będzie więcej tlenu i też będzie po prostu no, Wasz mózg taki bardziej zrelaksowany i wtedy będzie po prostu mógł lepiej pracować. Bo bardzo często jesteśmy zestresowane i wtedy po prostu jesteśmy no, takie troszkę napięte, tak? Każdy mięsień naszego ciała jest wtedy napięty i wtedy nieidealnie te ruchy wyglądają, też nieidealnie wtedy też możemy rozmawiać, tak? Bo też właśnie o to chodzi, aby po prostu rozmawiać pięknie, tak? I coś może ciekawego powiedzieć i to bardzo często jest spontaniczne. Oczywiście do tego można się przygotować, tak, żeby takie piękne rozmowy prowadzić, taki small talk, to się nazywa tak po angielsku. Można oczywiście tego się przygotować, też to ważne jest praktykować. I między innymi, dziewczyny, jeśli interesują Was takie tematy, jak prowadzić te takie rozmowy, small talk, to dajcie mi o tym obowiązkowo znać w komentarzu. Zrobię więcej wideo na ten temat, ponieważ myślę, że w ciągu ostatnich lat
też ze względu na pracę, tak, to bardzo często spotykamy jakieś nowe osoby albo też gdzieś czasami wychodzimy, to po prostu jak zacząć rozmawiać, albo jakieś konferencje często organizujemy, to jak zacząć rozmawiać z taką nieznaną osobą, jak po prostu rozpocząć, przełamać ten lód, tak, i tak się czuć też komfortowo i samej, i ta, żeby osoba też się pięknie tak otworzyła, autentycznie, żeby to wszystko wyglądało, a nie tak po amerykańsku, że takie, wiecie, naprawdę bardzo płytki poziom, żeby no, tego nie było, bo to nie ma sensu tak naprawdę, ja tak uważam. Wtedy już chyba lepiej nie rozmawiać, tak, żeby jeśli nie mamy naprawdę jakiegoś, wiecie, takiej intencji, tak, do bardziej głębszego poznania osoby. No oczywiście mogą być jakieś interesy, ale ja tego nie lubię, tak, gdy pozostajemy na takiej płytkości, naprawdę nie przechodzimy w coś takiego bardziej może no, łączącego te osoby, tak? Więc jeśli takie tematy Was interesują, dziewczyny, jeśli chcecie więcej o tym, to obowiązkowo o tym piszcie, to zrobię, bo myślę, że to są takie rzeczy, których niewystarczająco nas uczą. Ja uważam, że w szkole powinien być taki przedmiot, jak rozmawiać, szczególnie właśnie ten small talk, właśnie takie przełamanie lodu, tak, z inną osobą. No to bardzo są ważne aspekty, naprawdę w każdej pracy, nawet gdy poznajemy jakąś nową osobę, w takich towarzyskich też momentach, to jest naprawdę bardzo ważne, więc myślę, że to jest ważny temat, ale oczywiście zależy, jak bardzo jesteście Wy zainteresowane takim właśnie no, tematem. Dobra dziewczyny, i teraz jest odpowiedzialny moment, będę rysowała właśnie linię, tak, z czalki tym eyelinerem, więc teraz nie będę rozmawiała. Dobrze, i maskara jeszcze i już mój makijaż jest prawie gotowy. Usta to już umaluję od razu przed wyjściem. Ale już jak Wam mówiłam, że pewnie będzie to, no chyba moja ulubiona szminka, albo wezmę Casablanca, albo Indian Rose od Tom Ford. To są naprawdę takie dobre szminki, no są bardziej też wytrzymałe. Oczywiście jak się je, to one się zmywają, nie są to takie długotrwałe szminki, ale ja też nie lubię bardzo takich długotrwałych szminek, takich matowych szczególnie, bo one naprawdę bardzo wysuszają usta. Jest nieprzyjemne uczucie i też po jakimś czasie no, trzeba sprawdzić, jak one wyglądają, bo one czasami potrafią być jeszcze, no widoczny ten pigment jest na ustach, ale nie wygląda to dobrze, więc ja wolę takie bardziej, no aksamitne te szminki, tak, takie bardziej delikatne. Takie mogą być nie za bardzo długotrwałe, ale wolę takie zamiast tych takich, co się czepią w usta i po prostu no niemożliwie jakoś, wiecie, wytrzymać tego, tak, bardzo wysuszają, naprawdę, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, więc matowych naprawdę zawsze nie lubię. Jak widzę coś jest matowego, ze szminek mam na myśli, tak, lubię takie właśnie nawilżające, z połyskiem też błyszczek można bardzo dobrze wybrać, ale ja będę miała włosy chyba tak rozpuszczone, jeszcze muszę też wystylizować włosy i właśnie, no może też błyszczek. Zobacz, powiem Wam, że najczęściej decyduję się na kolor ust. Na dole już jak mam gotową stylizację, już jestem ubrana i już mniej więcej wiem, co tutaj będzie, jak to będzie wyglądało i wtedy najlepszą, myślę, że decyzję podnoszę, bo teraz może mi się czegoś chce, jakiś kolor mi się spodoba, tak, już to bym umalowała tutaj na jakiś na przykład różowy, a później ten różowy na przykład nie pasuje z moim ubraniem, tak, nie pasuje do mojej stylizacji, nie pasuje do mojej koszuli, więc no warto jest właśnie zakładamy koszulę, zakładamy całą swoją stylizację i wtedy decydujemy te usta, ponieważ ja uważam osobiście, że te usta bardzo fajnie, gdy współgrają z naszą stylizacją, gdy są takim właśnie no, dodatkowym akcesorium naszym, tak, ten kolor naszych ust, gdy on się łączy, tak, one nie mogą być osobno, tak, no nie może tak być, bo wtedy wygląda to takie no, ze sobą źle dopasowane. Dlatego bardzo warto na to też zwracać uwagę, aby te usta no, były w takim kolorze neutralnym. Ja dlatego bardzo często wolę te neutralne kolory, ponieważ wtedy jest zawsze łatwo. I też wolę te szminki od Tom Ford. Mam tutaj właśnie chyba Casablanca, ponieważ wiecie, ja wiem, że one są bardzo drogie, ale powiem Wam, że naprawdę no, ten pigment jest taki fajny, że on się dostosowuje właśnie do koloru. I bardzo często ta szminka wygląda inaczej. Właśnie w zależności od tego, jaką ja mam tutaj bluzkę, koszulę, jeśli mam jaśniejszą, to i ta właśnie szminka się fajnie dostosowuje i się robi taka jaśniejsza. A jeśli mam ciemniejszą, to też ona też wygląda ciemniej, więc mi się bardzo podoba to i ja dlatego
cały czas nawet, no wiecie, nie myślę, wybieram właśnie albo Casablanca, albo Indian Rose od Tom Ford. I ja teraz przystępuję do ubierania się, może najpierw wystylizuję chociaż włosy, a później już będę zakładała swoją sukienkę. I zanim jeszcze pokażę Wam swoją stylizację, chcę powiedzieć o kilku ważnych aspektach i momentach do pamiętania przed imprezą. Ja zawsze jem w domu kolację przed imprezą, aby po prostu nie przyjechać tam i nie być głodną. Szczególnie bardzo ważne jest dla kobiet, ponieważ jak przychodzisz na taką imprezę, to bardzo często na wstępie podają lampkę Prosecco. I to jest bardzo ważne, aby nie być po prostu na pusty żołądek, nie wypić tej lampki Prosecco, ponieważ wtedy mogą te bąbelki bardzo do głowy uderzyć szybko i gwałtownie. I dlatego właśnie bardzo ważne jest. A także, aby po prostu przybyć na tą imprezę, i nie czuć się głodną i nie biec do tego jedzenia, nie rozpychać innych, tak, aby się przydostać do tego bufetu. I dlatego właśnie bardzo ważne jest zjeść przed. Także jeśli jest oczywiście taka możliwość, to zawsze bierzcie ze sobą dodatkowe rajstopy. Ja właśnie wezmę tutaj takie 8 den. Nie, co to u mnie tutaj? A nie, 15 den, no bo te 8 den są tylko w beżowym odcieniu u mnie teraz przygotowane, ale wziąłem 15, też będzie dobrze, jak najbardziej. No gdyby coś się stało, oczywiście najczęściej nic się nie dzieje, ale czasami może być taka nieprzyjemna sytuacja, no i wtedy nie mamy niczego, więc bardzo warto, jeśli jest możliwość, może samochodem jedziemy, albo po prostu wziąć większą torbę i zostawić ją na właśnie przebieralni. Ja też ze sobą biorę taką dodatkową torbę, do której też wrzucę buty inne. Mam teraz szpilki, a wezmę też takie bardziej wygodne. No gdybym czula się zmęczona, to zawsze mogę zmienić i poczuć się tak bardziej komfortowo. Po prostu to jest tam bardziej stabilny obcas u mnie. No i myślę, że podzieliłam się z Wami swoją mądrością, swoimi też doświadczeniami z poprzednich imprez, jak ja się do nich właśnie przygotowuję i już pokazuję Wam swoją stylizację. I dziewczyny, to jest moja stylizacja. Zobaczcie, mam tą sukienkę, ona jest na szelkach, tak? I założyłam tutaj taki sweterek. W nim jest troszkę moheru, więc on ma taki piękny właśnie puszek w sobie. Bardzo mi się to podoba i wygląda to też bardzo uroczyście, więc uważam, że bardzo nawet można coś takiego założyć na imprezę. Pokażę Wam te swoje rajstopy. Zobaczcie, jest ta linia tutaj z tyłu, ale prawie jest jej nie widać, ponieważ ta sukienka jest dłuższa. No i tak powiem Wam jeszcze tutaj, na co zwrócę uwagę, że jako, że dekolt jest bardziej głęboki, ja tutaj to asekurowałam taką taśmą dwustronną, która naprawdę bardzo dobrze mi tutaj wszystko trzyma i mogę się nie obawiać niczego. Też zebrałam tak naprawdę, tak wiecie, powiem Wam, że artystycznie taki chaos, taki troszkę na głowie mam. Zebrałam też je takimi spinkami z końcówkami perlowymi, więc naprawdę wiecie, jak podniesiemy nasze włosy, zawsze to wygląda tak bardziej uroczyście. No ja rzadko tak naprawdę, powiem Wam, podnoszę te włosy. Teraz tak wypróbowałam na takim, wiecie, to taki test dla mnie będzie, zobaczymy. Zawsze mogę też dostać te spinki i mieć takie zwykle swoje loki rozpuszczone. Dajcie mi też znać, jak Wam się podoba. Też będę ciekawa Waszego zdania. Też tylko chcę zwrócić uwagę, że kupiłam już dawno tą sukienkę, pokazywałam Wam też ją. Bardzo mi się ona podoba. No teraz to są modne takie te frędzle i też w poruszaniu się naprawdę wygląda to bardzo kobieco i też pięknie. Moment tylko, na który też jeszcze chcę zwrócić Waszą uwagę, że mój partner, jak mnie zobaczył, powiedział, że masz jakiś taki bardzo mocny makijaż, szczególnie oczu. I powiem Wam tak naprawdę, że po pierwsze to jest wieczorowy makijaż i ja bym nie powiedziała, że to wygląda zbyt jakoś tak intensywnie, ponieważ po prostu jesteśmy teraz w domu, więc to wygląda tak troszkę nie na miejscu. A jak już jest się po prostu w tym miejscu imprezy, tak, na imprezie, gdzie jest ciemniej, gdzie jest inne też światło, to wtedy to naprawdę będzie wyglądało na miejscu i wtedy te oko i nasz makijaż będzie widoczny i będzie w piękny sposób widoczny, tak? Ponieważ gdy jest za mało, może być też, gdy jest też mniej, ale żeby to tak wyglądało dobrze, to wtedy po prostu troszkę więcej tego, tak jak Wam też mówiłam i wspominałam już, jak się jeszcze malowałam. No właśnie, bo nie jest to dzienny makijaż, tak? Myślę, że w ciągu dnia, to troszkę mniej bym tutaj takiego ciemnego, tak, dookoła oka tego cienia bym wykorzystała. Dziękuję bardzo, że dzisiaj byłaś razem ze mną. Jeśli podobają Ci się takie wideo, to obowiązkowo stawiaj mi lajka i zapraszam do oglądania kolejnych wideo. Pa, 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 pa!